Najpierw chciałabym powitać gospodarza naszego miasta, pana prezydenta Tadeusza Truskolaskiego i pana ambasadora Ryszarda Sznepfa z Rady Muzeum Polin. Bardzo serdecznie witamy. Mamy wśród nas znakomitych gości i mam nadzieję, że nasi prowadzący, pan dr Tomasz Sławiński oraz pan dr Mirosław Reczko, zrobią to znakomicie, lepiej ode mnie, więc zapraszam panów. Panowie będą prowadzić dzisiejsze spotkanie. Dzień dobry Państwu. Dzisiejsze spotkanie będzie na temat człowieka, który rozsławił nasze miasto, białostoczanina, lekarza, pana doktora Alberta Sabina, którego szczepionka uratowała miliony ludzi i uważam, że jest to jedno z najważniejszych wydarzeń, jakie dotyczyło naszego miasta także. Chciałbym serdecznie powitać oczywiście naszych gości, naszego drogiego gospodarza, oczywiście pana prezydenta i naszych wspaniałych medyków, naszych trzy wspaniałe, wielkie nazwiska medyczne. I tak pani profesor, doktor habilitowana nauk medycznych Annę Boroń-Kaczmarską, kierownika Katedry Chorób Uniwersytetu Frycza Modrzewskiego w Krakowie. Panią profesor, doktor habilitowaną nauk medycznych Joannę Zajkowską, klinikę chorób zakaźnych naszego uniwersytetu, konsultanta wojewódzkiego w dziedzinie epidemiologii i pana profesora, doktora habilitowanego nauk medycznych Roberta Flisiaka, ordynatora oddziału chorób zakaźnych naszego uniwersytetu, prezesa Polskiego Towarzystwa Epidemiologów i Lekarzy Chorób Zakaźnych oraz wielki zaszczyt mam prowadzić to razem z panem doktorem Mirosławem Reczką, wielkim pasjonatem historii, ale także dyrektorem szpitala w Bielsku-Podlaskim. Dzień dobry Państwu. Jest mi niezmiernie miło brać udział w tym panelu. Przewidywaliśmy tutaj pokaz filmu, który Państwo możecie sobie obejrzeć i który myślę, że warto później po naszym spotkaniu zobaczyć, który jest w tej chwili tam w holu. Film, który przybliża zarówno nasze zaangażowanie w sprawę upowszechniania wśród mieszkańców przede wszystkim Białegostoku tego nazwiska, jak też samą osobę Alberta, jak my mówimy, Sabina. W tej chwili chciałbym prosić o wprowadzenie naszego kolegi ze stowarzyszenia, genealoga Daniela Paczkowskiego, który zechce przybliżyć nam właśnie białostockie losy samego Alberta, a przede wszystkim jego rodziny. Bardzo proszę. Witam Państwa bardzo serdecznie. Osoby zasłużone dla ludzkości, na dodatek pochodzące z Białegostoku, zawsze warto przypominać. W czasie pandemii koronawirusa nie możemy zapominać o jednym z twórców doustnej szczepionki przeciw polio, Albercie Sabinie. Chciałbym przytoczyć informacje, które o nim samym i jego rodzinie udało się odnaleźć. Albert Bruce Sabin urodził się w Białymstoku jako Abraham Saperstein, syn Jankiela Abelowicza Sapersteina, urodzonego w roku 1875, zmarłego 13 maja 1946 roku w Stanach Zjednoczonych, i Tauby Jankielewny Bendetowny Krugman Krumczak, urodzonej w roku 1877, zmarłej w roku 1954 na Florydzie w Stanach Zjednoczonych. Być może więcej informacji przyniosłaby dodatkowa kwerenda przeprowadzona w Narodowym Archiwum Historycznym w Grodnie, które przechowuje wiele dokumentów dotyczących okolic Białegostoku z XIX wieku, w tym listy rewizyjne i różnego rodzaju spisy ludności. Dziękuję za uwagę. Dziękujemy panu Danielowi i poproszę pana prezydenta, który chciałby z nami się podzielić swoimi uwagami. Szanowni Państwo, bardzo mi miło, że takie zacne grono do nas dołączyło. Właściwie to, nie wiem, czy to będzie właściwe słowo, ale to takie grono już celebrytów medycznych w tym wypadku.
a oczywiście zamiast słowa celebrytów powinienem użyć autorytetów. I to by było słowo właściwe, no ale tak chciałem troszeczkę, żeby nie było tak super poważnie. Proszę Państwa, myślę, że postać właśnie mało znana wśród tak naprawdę szerokiego grona odbiorców, dlatego należy ją popularyzować. Co prawda wyjechał jeszcze jako młodzieniec, bo chyba tam 14 czy 15-letni, ale na pewno te gdzieś tam ślady dzieciństwa zawsze pozostają. No i człowiek staje się starszy, tym stają się bardziej wyraziste. Taka jest prawda i wiele osób właśnie wspomina te swoje korzenie i wiele osób pochodzenia żydowskiego wspomina Białystok jako miejsce swego dzieciństwa. Dzisiaj jest szczególna okazja oczywiście, bo 16 sierpnia to 78. rocznica wybuchu powstania w getcie białostockim. Od lat celebrujemy to święto na zasadzie pamięci. Po prostu przywołujemy pamięć tych, którzy poszli na śmierć, aby uratować swoją godność. Ale właśnie przy tej okazji też oczywiście mówimy o dokonaniach społeczności żydowskiej, no szczególnie przed II wojną światową, bo niestety społeczność żydowska tak naprawdę praktycznie nie ocalała po II wojnie światowej. Ale wiele rzeczy, wiele tych dokonań pozostało. No i ale też byli tacy, którzy właśnie urodzili się w Białymstoku i wyjechali w dziedzinie medycznej. No tak naprawdę ja jeszcze do dzisiaj pamiętam smak właśnie szczepionki przeciwko polio. I to była jedna, można powiedzieć, z przyjemniejszych szczepionek dla dziecka, bo wypijało się taki słodki płyn po prostu z próbówki. Dzisiaj spotykamy się w gronie specjalistów, którzy podkreślą dokonania Alberta Sabina. My jako miasto, może późno, ale jednak w tym roku, a jednak przed tym spotkaniem, jako Rada Miasta, prezydent, uczciliśmy Alberta Sabina ulicą, która odchodzi od ulicy Plażowej. Także jest już upamiętniony właśnie w przestrzeni miasta Białegostoku. A teraz trzeba upamiętnić go jakby w sercach ludzi i w tej dobrej pamięci. I to właśnie jednym z tych elementów tego przekazu ma być dzisiejsze, można powiedzieć, debata czy nawet seminarium, bo w takim gronie medyków, no jedyny tutaj nie medyk, ale też doktor, ale też dyrektor szpitala. Właściwie mamy tutaj zdominowane absolutnie przez środowisko medyczne, ale jednocześnie przez środowisko historyczne, bo pan doktor Tomasz no też jest pasjonatem historii, a państwo no już w tej chwili właśnie bardzo znanymi ekspertami, bardzo znanymi autorytetami w tej dziedzinie i cieszę się, że w tak trudnym okresie, gorącym nomen omen również i okresie wakacyjnym przyjęliście państwo zaproszenie, tym większe ukłony dla organizatorów, bo wszystko to przynosi też splendor naszemu miastu, że po prostu pamiętamy, chcemy pamiętać i również upowszechniać tych, którzy mieli ogromne dokonania i których to serce po raz pierwszy zabiło w Białymstoku. Dziękuję bardzo. Serdecznie dziękuję panu prezydentowi i tutaj ogromny ukłon w jego stronę właśnie za tę ulicę Alberta Sabina Sabina, jak Daniel nas tu wprowadził, ponieważ reakcja pana prezydenta była natychmiastowa, kiedy pierwszy raz spotkaliśmy się w celu, żeby nakreślić ten pomysł. Pan prezydent powiedział, zaraz będzie ulica. No i rzeczywiście było to w trybie ekspresowym. Na dzisiejszym spotkaniu chcemy skupić się przede wszystkim na skali dokonań oczywiście naukowych pana doktora Alberta Sabina.
Pierwsze pytanie do Państwa. Cóż to takiego ta straszna choroba Heinego Medina? Na czym polegała ta okropność tej choroby i o której zdążyliśmy zapomnieć właśnie dzięki Albertowi Sabinowi? Może poprosiłbym Panią Profesor Bożenkę Kaczmarską. Dzień dobry Państwu. Dzień dobry Państwu i chciałabym bardzo serdecznie podziękować Panu doktorowi Sławińskiemu za taką uzasadnioną okazję przyjazdu do Białegostoku. Jest to miasto mojego dzieciństwa, mojej młodości, studiów i kilkunastu nawet lat pracy, za którym tęsknię i do którego mam nadzieję jeszcze za troszkę wrócić. Także bardzo dziękuję i myślę, że rozwój Białegostoku naprawdę imponuje. To dzisiaj przepiękne miasto. Każdy, kto tu przyjedzie, każdy, a tak się składa, że mam sporo, przynajmniej ja mówię o moich kontaktach czysto towarzyskich, jest zachwycony miastem, jego przestrzenią, jego takim szerokim oddechem, oczywiście zielonią, a przede wszystkim ludźmi. Nigdzie podobno w Polsce nie ma tak ciepłych, miłych, życzliwych i pomocnych osób jak właśnie w Białymstoku. No ale jeśli można, przejdę do choroby polio. Polio, choroba, która nazywała się przez bardzo długi okres czasu chorobą Heinego Medina. Jakob Heine i Karl Oskar Medin to dwaj badacze, jeden pochodził z Niemiec, drugi ze Szwecji. W XIX wieku opisali bardzo ciężką, może inaczej, chorobę, ostrą chorobę zakaźną, w przebiegu której obserwowano niekiedy dramatyczne wręcz komplikacje polegające na utrudnieniu oddychania. Tutaj, zwłaszcza na przełomie XIX-XX wieku, ta postać tak zwana opuszkowa choroby w zasadzie była wyrokiem śmierci. Dzisiaj na pewno Państwo spotykali czy spotykają osoby już w nieco starszym wieku, ofiary kolejnej epidemii choroby Heinego Medina, która miała miejsce w latach 50. Wśród notabli politycznych są także osoby ze śladami choroby Heinego Medina i myślę, że Państwo wiecie, mówimy o pani Ochojskiej. Także choroba pozostawiała swój ślad. Spowodowana jest poprzez, jak już wspomniałam, wirusy, które szerzą się pomiędzy ludźmi drogą pokarmową, czyli grupę enterowirusów. I na tym polegał cały problem, że wystarczyła jedna osoba, wystarczyło jedno dziecko po to, żeby można było ulec, czy ulegały zakażeniu inne dzieci. Stąd zachorowania wśród młodych dzieci, może nie w powijakach, troszeczkę większych, które komunikują się z innymi dziećmi i wśród ich ewentualnie opiekunów. Znaczenie prac profesora Sabina polegało przede wszystkim na tym, że potwierdził istnienie 3 różnych odmian tego wirusa powodującego chorobę Heinego Medina, typ 1, 2 i 3, a dzięki dzisiaj to są ostatnie dosłownie lata XXI wieku, wiadomym jest, że kula ziemska jest wolna od zakażeń typem 2 i 3, natomiast spotykane są jeszcze zakażenia wirusem typu 1, wirusem polio typu 1. Jakie były sposoby zwalczania tej choroby, ale jeszcze przed szczepionką? Czy może mógłbym skierować to pytanie do pani profesor? Co wiemy o epidemiach? Może coś więcej wiemy także o epidemiach, które były jeszcze wcześniej. Proszę. Podejrzewa się, że tak naprawdę ten pochód polio przez świat do wywołania pandemii rozpoczął się w Skandynawii. Nie jest to region ani najbardziej uprzemysłowiony, chociaż kojarzy się właśnie ten budowę miast, rozwój przemysłu, dzielnice takie mocno zagęszczone z rozprzestrzenianiem się polio. I tak naprawdę to jest początek XX wieku, zaczynają się coraz większe ogniska. W Warszawie notujemy 140 parę przypadków w 1911 roku. Szczyt wybuchu tej pandemii, która zaczyna wraz z emigrantami, uważa się, przedostała się też do Stanów Zjednoczonych, to są lata 40. Lata 40, kiedy rzeczywiście chorują tysiące ludzi, tak naprawdę nie wiadomo, w jaki sposób choroba się roznosi. Tutaj też Albert Sabin ma swój wkład, ponieważ potwierdził jednak, że ten wirus, który do dziś nazywa się wirusem tajemniczym, nierozpoznanym do końca, bo znakomita lekcja z przeszłości, którą powinniśmy wykorzystać też dzisiaj, jak przywoływać, jest to też dobry moment, żeby przywołać tę historię, dlatego że ona pokazuje, że
szczepionki to są jednak najlepszym rozwiązaniem. Chciałbym zapytać pana profesora, jak to się dzieje dzisiaj? Z którą z tych szczepionek mamy w tej chwili do czynienia, która jest najpowszechniej stosowana na świecie? Przez całe lata, właściwie można powiedzieć dziesięciolecia, szczepionki doustne, szczepionki, które nazywamy żywymi, dominowały na całym świecie. One praktycznie doprowadziły do eliminacji, bo nie można jeszcze powiedzieć o całkowitej eradykacji zakażeń z większości części świata. W zasadzie w tej chwili mamy 2 kraje, w których jeszcze notowane są przypadki zachorowań, niestety nawet z okresową tendencją wzrostową, i dlatego Światowa Organizacja Zdrowia nie rezygnuje z walki z polio. Do roku 2016 dominującymi szczepionkami były właśnie szczepionki doustne, te, które tak bardzo smakowały. Natomiast w związku z tym, że te szczepionki zawierają żywe, ale osłabione szczepy wirusa, niosą ze sobą ryzyko rozprzestrzeniania zakażenia tymi poszczepiennymi wariantami wśród osób ze osłabioną odpornością. To jest tak, jakby umożliwiały przetrwanie w tym ostatnim bastionie, który może wirus jeszcze osiedlić. I żeby zlikwidować ten ostatni bastion, Światowa Organizacja Zdrowia w 2016 roku zdecydowała zalecanie stosowania jednak szczepionek inaktywowanych, czyli Sabina i Koprowskiego. One były możliwe do stosowania masowego, bez specjalnego przygotowania. Personel mógł podawać te szczepionki. Niepotrzebny był sprzęt jałowy w postaci igieł strzykawek. Dlatego można było całą Afrykę, no a wcześniej całą Amerykę i Europę uodpornić. Genialność tej szczepionki też na tym polegała w momencie tej ogromnej pandemii, że ona naśladowała naturalną drogę tego patogenu, tylko w postaci takiej osłabionej, uodparniając osobę, która przyjmowała szczepionkę, ale wydalając właśnie też jakby powodowała szczepienie osób z otoczenia. Czyli jest to znakomity taki na moment dużej pandemii. Właśnie podawanie w ten sposób szczepionki powodowało nie tylko uodpornienie dziecka, ale też osób z otoczenia. Może trochę techniczne pytanie teraz, czy ja mógłbym zapytać pana profesora Flisiaka. Mianowicie chodzi o to, jak na przełomie XIX wieku i XX wieku wyglądał proces badań nad szczepionkami. Pan profesor prowadzi na pewno badania w swojej klinice, więc będzie ten temat panu bliski. Jak wyglądał proces badawczy, nazwijmy to brzydko, testowania szczepionek? No tak, to wówczas wyglądało zupełnie inaczej. Porównując to, co się dzieje obecnie i te głosy o szczepionkach w stadium eksperymentu, mówimy o szczepionkach mocno zaawansowanych technologicznie, przebadanych na dziesiątkach tysięcy ochotników i praktycznie obserwowanych na milionach już mieszkańców świata i cały czas nazywanie tego eksperymentami, to jak należało nazwać badania nad szczepionką nad polio, gdzie odpowiednikiem, powiedzmy, pierwszej fazy badań było zastosowanie leku, czy w tym wypadku szczepionki, na samym badaczu i jego najbliższym otoczeniu, współpracownikach, czasem rodzinie. Jeżeli szczepionka była uznawana bezpieczna na tej wąskiej grupie najbliższych i samemu badaczowi wydawała się bezpieczna w oparciu o własne doświadczenia, no, szukał możliwości zastosowania na szerszą skalę. No i profesor Sabin znalazł taką możliwość w ówczesnym Związku Radzieckim, co może być zaskakujące, ale zapewne pomogło mu w tym to, że epidemia bardzo groźna była nie tylko w Stanach Zjednoczonych, nie tylko w Europie, ale właśnie na terenie Związku Radzieckiego również, a profesor Sabin, znając język rosyjski, zapewne dzięki temu częściowo przynajmniej
zaskarbił sobie zaufanie tamtejszych decydentów i mógł przeprowadzić masowe badania, pomimo że szczepionka tak naprawdę była badana pierwotnie i wyprodukowana w oparciu o, dzisiaj nazwalibyśmy to, o pieniądze podatnika amerykańskiego. Ostatecznie w tamtym okresie, tak jak już wspominałem, wygrały szczepionki doustne, jeżeli spojrzymy na to z perspektywy całego świata, właśnie ze względu na łatwość stosowania i brak konieczności wykorzystywania personelu wysoce kwalifikowanego, sprzętu jednorazowego użytku. W obecnych czasach oczywiście te badania wyglądają zupełnie inaczej. Musimy przejść przez kolejne fazy badań klinicznych. W momencie, kiedy lek jest uznany, bo szczepionka jest uznawana jako produkt medyczny, czyli popularnie mówiąc lek, w tym momencie po przebadaniu na wielu tysiącach, bardzo precyzyjnym monitorowaniu wyników tych badań przez firmy niezależne zupełnie, wówczas decyzje podejmują niezależne instytucje, takie jak w Stanach Zjednoczonych. Myślę, że są pewne analogie pomiędzy obecną sytuacją a tym, co miało miejsce na przełomie lat 50., 60., gdy była ta groźna epidemia i gdy zaczęto stosować szczepionki. Również wtedy byli antyszczepionkowcy, byli sceptycy, ale to, co wtedy przerażało ludzi, to te ślady po tej strasznej chorobie, te ślady, które chodziły po ulicach, które były widoczne w postaci prezydenta Stanów Zjednoczonych, w postaci osób znanych, osób z sąsiedztwa. W przypadku COVID-19 problem polega na tym, że te ciężkie przypadki są w izolacji, zamknięte, umierają, duszą się w niewidziane przez tych sąsiadów, którzy potem mówią, że oni nie wierzą w szczepionkę, oni nie wierzą, boją się szczepionki bardziej niż samego zakażenia. Ci, którzy pamiętali te czasy tych strasznych epidemii i tych ludzi, którzy mieli powikłania po nich, wówczas nie mieli wątpliwości z reguły, czy trzeba się szczepić, czy nie, chociaż trzeba to sobie wprost powiedzieć, że były przypadki zachorowań szczepami, spowodowanymi szczepami, wariantami poszczepiennymi, tymi, które rozprzestrzeniały się po podaniu szczepionki doustnej. I pomimo tego tą szczepionkę wtedy uznawano za bezpieczną i skuteczną, bo widziano skutki. Dlatego chciałam powiedzieć, że niektórzy badacze robili na sobie eksperymenty. I pan profesor Sabin, i pan profesor Koprowski sami się także zaszczepili, zachęcili do szczepienia także swoich asystentów. No i na szczęście te szczepienia się udały właściwie bardzo dobrze, ponieważ panowie byli ochronieni przed chorobą Heinego Medina. Warto przy tym wspomnieć, że profesor Sabin był autorem nie tylko tej szczepionki, on pracował nad innymi szczepionkami, chociażby nad szczepionką przeciw dędze. Jest wiele chorób zakaźnych, które w każdej chwili mogą nam eksplodować, bo widzimy, wystarczy jedna, ale solidna mutacja i ludzkość musi szukać nowych dróg wyjścia. Przecież w przeszłości profesor Sabin nie miał takiego dostępu do literatury, nawet pracując w znakomitych ośrodkach amerykańskich, jaki w tej chwili ma przeciętny lekarz, o ile chce, prawda, sięgnąć do tej wiedzy. Gdyby tak było w tamtych latach, no na pewno te badania, które były rozciągnięte wówczas na wiele lat, przebiegałyby znacznie szybciej. Czy za rok o tej porze zapomnimy już o wszystkim? No oby nie, tak jak nie zapomnieliśmy o polio, nie zapomnieliśmy o profesorze Sabinie, tak, miejmy nadzieję, że nie zapomnimy o tym, bo musimy być przygotowani na to, że za jakieś 10 lat będzie kolejna jakaś epidemia, bo to tak jakoś się składa, że idzie w cyklach 10-letnich. Nie wszystkie te epidemie dotyczą Europy, Polski,
ale choroby zakaźne niestety cały czas są, patogeny są wśród nas. Albert Sabin otrzymał 46 doktoratów honoris causa przyznanych mu przez uczelnie na całym świecie. Niestety w Polsce takiego honoru nie doświadczył i wiemy, że tego tytułu nie nadaje się już po śmierci. Natomiast w tej chwili mamy już pierwszą pamiątkę w Białymstoku, mamy jego ulicę. Czy nasza uczelnia mogłaby to, panie profesorze, w jakiś sposób nadrobić? To nie jest pytanie do mnie, no ale oczywiście przekażę tą sugestię panu rektorowi, żeby znaleźć jakąś formę upamiętnienia tego wielkiego białostoczanina.